notatki do notatek, zadania do zadań, a śmieci do śmietnika. Bo jeżeli macie jakieś rzeczy do załatwienia, to trzymacie je, jakieś listy, które do was przyszły, pisma z Urzędu Skarbowego, to trzymacie je w skrzynce, tam na parterze? Dużo więcej benefitów i korzyści jest z tego, kiedy ta skrzynka jest realnie właśnie pusta. Ale dzięki temu nie musimy skanować kilku miejsc. Skrzynki mailowej, jednej, drugiej, listy to do. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś czerpał radość z trzymania tony ulotek u siebie na stole. Nie robimy tego, nie siedzimy koło skrzynki i czekamy, aż listonosz przyjdzie przez cały dzień. Short 29. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Cześć Paweł, dawno nie mieliśmy takiego narzędziowego odcinka, produktywnościowego, więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Temat jest bardzo ciekawy i ekstremalnie prosty, czyli Inbox Zero. To jest taka metoda pracy ze skrzynką mailową, która trochę ułatwia nam ogarnięcie jej i zwiększa naszą produktywność. Jest to powiązane trochę z Getting Things Done. Mieliśmy fajny wywiad z Mirkiem Karczmarczykiem, w którym była o tym mowa. No i o co chodzi? O co chodzi z tym Inbox Zero? Może na początek pokażmy screenshoty, jak wyglądają nasze skrzynki mailowe. Inbox Zero to znaczy, że w inboxie mamy zero listów, zero wiadomości. I po co to jest? Ja powiem, jaką ja widzę korzyść z Inbox Zero. Staram się wszystkie rzeczy, które mam do załatwienia, wrzucać w jedno miejsce. I wrzucam do listy to do. Ty, Paweł, robisz inaczej, bo ty wrzucasz do kalendarza. Ale dzięki temu nie musimy skanować kilku miejsc. Skrzynki mailowej, jednej, drugiej, listy to do, kalendarza, tylko po prostu staramy się to przekierowywać w jedno miejsce. I wtedy pracujemy po prostu z jedną listą, z jednym kalendarzem. Mamy jedno to miejsce, gdzie się pojawiają rzeczy do zrobienia. Ja bym to porównał do takiej skrzynki na listy w bloku. Idziemy do skrzynki na listy. Nie robimy tego, nie siedzimy koło skrzynki i czekamy, aż listonosz przyjdzie przez cały dzień, tylko idziemy prawdopodobnie raz dziennie, 2 razy dziennie, jak idziemy do pracy, czy z psem na spacer, to po prostu zaglądamy do tej skrzynki, czy coś przyszło. I to jest już pierwsze takie porównanie, że warto do tej naszej skrzynki pocztowej nie zaglądać cały czas, co chwila, czekać na te notyfikacje, tylko po prostu zaglądać raz na jakiś czas. A gdy zaglądamy do tej skrzynki, wyjmujemy te różne rzeczy, papiery, które się tam znajdują, to co z nimi robimy? Jakieś ulotki, to od razu wyrzucamy. Jeżeli są jakieś, jakieś rachunki z banku, czy inne rzeczy, które są tylko takie, że po prostu trzeba włożyć do teczki i nic z nimi nie robimy, to po prostu je chowamy. A jak przyjdzie pismo od Urzędu Skarbowego, to wiadomo, że trzeba się nim zająć. Więc to pismo sobie bierzemy, też odkładamy na jakąś kubkę rzeczy do załatwienia. I będziemy musieli, przeważnie jest 7 dni na odpowiedź, będziemy musieli w najbliższym czasie przeczytać, coś zrobić i odpowiedzieć, odpisać. I moim zdaniem to obrabianie skrzynki mailowej naszej jest bardzo zbliżone do tego takiego procesu załatwiania tej naszej poczty, którą dostajemy do domu. Prawda, Paweł? Dokładnie tak. I to jest właśnie bardzo ważne, co powiedziałeś, żeby nie trzymać tego śmietnika, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś czerpał radość z trzymania tony ulotek u siebie na stole z jakimś spamem, reklamami, a jednak widzę często u niektórych ludzi, którzy nie stosują tej metody Inbox Zero, na przykład skrzynkę odbiorczą, w której jest kilkanaście tysięcy maili, na przykład. I teraz po co? Wyobraź sobie, że właśnie bierzesz tą stertę ulotek, bo z reguły to jest jakiś spam albo jakieś bzdury, które nie są nam do niczego potrzebne. Zresztą to też jest istotne, żeby te rzeczy, które są nam realnie potrzebne, wrzucić w jakąś, tak jak powiedzieć, w teczkę czy w miejsce, gdzie takie rzeczy trzymać, a nie trzymać tego na poczcie, bo to jest chyba najgorsze możliwe miejsce, gdzie takie rzeczy można trzymać. No właśnie, bo jeżeli macie jakieś rzeczy do załatwienia, to trzymacie je, jakieś listy, które do was przyszły, pisma z Urzędu Skarbowego, to trzymacie je w skrzynce, tam na parterze? Nie. Bierzecie do domu i wkładacie do jakiejś teczki albo przegródki. Dokładnie, albo na stół, bo trzeba się tym zająć od razu. I z mailami jest dokładnie tak samo, że po prostu trzymanie tego, to jest jakaś taka właśnie abstrakcja. To jest
Niektórzy mają takie zapędy do zbieractwa, nie? Żeby zbierać jak najwięcej, no ale niestety dużo więcej benefitów i korzyści jest z tego, kiedy ta skrzynka jest realnie właśnie pusta i jakby przetwarzacie ją 2 razy dziennie, nie czekacie cały czas, a tutaj mail mi spłynął. W ogóle są takie badania, które pokazują, że nie ma nic gorszego niż właśnie czekanie na powiadomienia, które ci wyskakują co chwilę, bo one rozpraszają uwagę i teraz kiedy ty masz agenta pocztowego, program pocztowy otwarty cały czas i masz w nim jeszcze wyskakujące powiadomienia, jeszcze z jakimiś dźwiękami do tego, no to ty nie masz w ogóle możliwości ani szans się skupić, żeby w ogóle pracować. Także lepiej jest to właśnie posprzątać, wtedy wiesz, że jak tam wchodzisz, to masz tylko rzeczy na bieżąco, jedne do śmieci, jedne do zrobienia, jedne do przeprocesowania. Od razu tutaj też właśnie jeszcze raz cofamy do tego odcinka Getting Things Done, ponieważ w Getting Things Done jest właśnie mowa o takiej technice 2 minut. Czyli jeżeli możesz załatwić coś w ciągu 2 minut, zrób to od razu i po prostu temat masz załatwiony z głowy, nie musisz o tym myśleć, nie musisz na to patrzeć. Trzeba pamiętać, że jest taka fałszywa trochę inbox zero, czyli że naszym celem jest po prostu, żeby nic nie mieć w inboxie. No i rozrzucamy po tych folderach czy zakładkach, ale potem nadal pamiętamy, że dobra, tam w zakładce finanse mamy jakiś rachunek do zapłacenia, tam w zakładce zakupy mamy jakieś coś do załatwienia. No nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to wszystko przekierowywać, żeby mieć taki lejek, który przekierowuje sprawy do załatwienia, na przykład właśnie w naszą listę to do. I wtedy zaletą jest to, że nie skanujemy cały czas wzrokiem tej listy wiadomości, czy w pamięci nie zalega nam w pamięci to, że mamy cały czas zrobić, tylko po prostu mamy w liście to do. Są czasem integracje, na które pozwalają programy pocztowe, programy do to do, kalendarze, że można sobie w bardzo prosty sposób zintegrować kombinacją klawiszy czy forwardem, że na listę naszą to do wpada określona wiadomość. No i potem oczywiście można w drugą stronę powiązać. Więc są rozwiązania takie, że można sobie taki flow zbudować i wtedy mamy po prostu jedyne miejsce. Potem też można pracować łatwo nad priorytetami. I wtedy powiedzmy jakiś element listy to do, którą sobie ręcznie wpisaliśmy, można sortować względem zadania dotyczącego przeczytania jakiejś wiadomości czy odpisania na maila. Więc to jest bardzo fajne i to pomaga. Poza tym załatwiamy od razu to, co możemy, czy wyrzucamy do kosza jakąś wiadomość, czy przeczytamy i po prostu archiwizujemy. W wielu korporacjach jest zwyczaj dawania na CC wszystkich jak leci, więc też wtedy te wiadomości po prostu czytamy, czy przeglądamy i wrzucamy gdzieś. No i zaletą to jest to, że jeżeli potem szukamy jakichś wiadomości, to też je mamy pokatalogowane. Nie jest tak, że musimy inbox przeszukiwać w tych 15 000 nieprzeczytanych i przeczytanych wiadomości, tylko mamy jakieś folderki. No i moim zdaniem bardzo ważna rzecz, czyli po urlopie właściwie z automatu się przechodzi przez wiadomości. Nie jest tak, jak znam niektórych kolegów, którzy tydzień po urlopie jeszcze mają jakieś wiadomości nieprzeczytane i nieprzejrzane, bo no zanim usiądą do tego, zanim się za to zabiorą, to trochę czasu minie. Tylko w przeciągu godziny można po urlopie nawet te 1000 wiadomości czy 500 po prostu od razu przekategoryzować, powrzucać do to do. Jeżeli tego będzie dużo, to oczywiście w drugim etapie trzeba na tej liście to do sobie to poprzesuwać, ustawiać deadline'y, czy jakoś tam sprecyzować, ale jednak po takim urlopie już nie ma takiego strachu przed tym, co się stanie, gdy otworzę skrzynkę i będę musiał ją przesortować. To, co na przykład ja jeszcze polecam, poza integracjami, o których, Krzychu, ty wspomniałeś, to używanie takich skrzynek pocztowych, które pozwalają zarządzać grupowo dużą liczbą maili, no bo często to jest właśnie to samo. Często są właśnie jakieś spamy albo jakieś powiadomienia z jakichś systemów, często one są właściwie generyczne, więc dzięki temu też bardzo łatwo możecie jednym ruchem czy jednym właśnie klawiszem wywalić na przykład 1500 maili, które są właśnie z jednego systemu. Jest to bardzo fajne i bardzo się sprawdza. Ja na przykład używam do tego Sparka, który mi pozwala się jednym machnięciem palca w jedną czy w drugą przerzucić do jakby całą grupę wiadomości. I to, co jeszcze jest tutaj ważne, to chcę was cofnąć jeszcze do odcinka, o którym Krzychu bardzo dużo opowiadał, o tym, jak robić skuteczne notatki, bo te rzeczy, które są właśnie na przykład istotne z perspektywy na przykład wiedzy, czy jakichś idei, czy rzeczy, nad którymi pracujecie,
warto w procesie procesowania tego wiadomości właśnie dorzucić do tych notatek i jakby ta struktura wtedy wam pozwoli na zarządzanie wiedzą, zarządzanie swoimi notatkami czy materiałami. Taki wrzut można wtedy zrobić i jest to praktyczne, bo znowu macie jedno miejsce, gdzie ta wiedza jest. Nie musicie skakać po mailach, po różnych właśnie listach, tylko to jest wtedy notatki do notatek, zadania do zadań, a śmieci do śmietnika. Podsumowując, główna idea, która z tego wynika, to nie jest to, żeby mieć cel w tym, żeby nie mieć nic w inboxie. To jest jakby taki efekt uboczny, ale główny cel jest taki, żeby mieć jedno miejsce, w którym masz po prostu swoje zadania i to, na czym musisz pracować i tam też możesz to priorytetyzować, kategoryzować. A czy to jest coś, co przyszło mailem, czy to jest coś, co dostałeś messengerem, czy ktoś do ciebie zadzwonił, czy samemu taka myśl ci wpadła do głowy, to jest sprawa drugorzędna. Natomiast każdy z tych inboxów mailowych, mentalnych, telefonicznych, messengerowych powinien po prostu być pusty i zadania powinny być na jednej liście tytułu. Dokładnie. I nie trzymaj śmieci na stole, porządkuj wszystko jak trzeba. Ani w głowie. Cześć, do zobaczenia w kolejny wtorek. Cześć!